Witam. 15 sierpień 2025 rok i właśnie tak wygląda nasz kosmogram. O, interesująco, ale to nie chodzi o to. Przede wszystkim o jedną rzecz, najważniejszą, że jesteśmy, że funkcjonujemy i że jesteśmy na ławeczce, ale zupełnie w innym otoczeniu. No jest bardzo gorąco. Jest cudownie, wręcz fantastycznie. No i dzisiaj rozgrywa się, znaczy jeszcze mamy czas troszeczkę, dlatego że na Alasce rozgrywa się chyba najbardziej historyczna sprawa. Od tego momentu możemy powiedzieć, że żyjemy w świecie troszeczkę iluzji. Dlatego, że tam rozegra się to, co wczoraj mówiłem, podział tortu. Ja mówiłem wczoraj o tym kraju, w tym miejscu, gdzie jest stacja artystowskiego, ale oprócz tego możemy jeszcze przyglądać się zupełnie innym podziałom, chociażby podziałom tutaj tej strefy, gdzie my żyjemy, to znaczy nowych granic. Oczywiście, że nasi sprzymierzeńcy tak zwani chcieliby wygrać to wszystko i ugrać jak najwięcej. Ja mówię o tutaj tych, którzy są, no, mają taką stolicę spod znaku Skorpiona oczywiście. Jak nie wiecie, no to nie przepraszam, ale astrologia wymaga troszeczkę budowy świadomości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że mamy w tym momencie bardzo dużo czy do zaoferowania, trudno powiedzieć, ale astrologia otwiera pewne horyzonty i daje szansę. To, co dziękuję bardzo tutaj youtuberowi za wczorajszy temat właśnie tego Jowisza w kontrze z planetą. Nie chcę mówić jaką, bo trzeba obejrzeć. Niektórzy tego nie pojmują, dlatego że chcą kawę na ławę. Nie ma kawy na ławę, dlatego że każdy z nas ma inną teorię i całe szczęście, dlatego nazywamy się siebie istotą rozumną, bo podanie na tacy, no to oczywiście to jest teoria pana Schwaba i to jest bardzo dobra teoria. Nie będziesz nic miał i będziesz bardzo szczęśliwy. No, oczywiście, że nic nie posiadając, nie tworząc nic, nie myśląc, damy sobie świetnie radę. To znaczy dostaniemy miseczkę ryżu i to na pewno nam starczy. Jeżeli sięgniemy po suplementy, to już niedobrze, bo możemy coś rozrabiać, bo coś wymyślimy. No więc tutaj, a tą miskę ryżu już dosyć często nam obiecywano, ale my jakoś tak zupełnie nic nie mamy wspólnego z tym naczyniem, a cały czas dąży się do tego. Także tutaj, jeżeli nastąpi ten podział, a jestem przeświadczony, w 70% zaledwie 30% zostawiam sobie wolności, dlatego że jestem człowiekiem, jestem omylny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, że w tej chwili socjal w Stanach Zjednoczonych, czyli emerytury socjalne i cały ten, no powiedzmy, że nasz polski ZUS, ten emerytalny został odnowiony i zmanipulowany do stanu używalności, a nie
jakiegoś samozachwytu i zrobienia z tego źródła utrzymania, co u nas kilka razy było, bo jakby nie było pewne elementy emerytur zniknęły. Mimo to, że to były prywatne nasze, to one zostały jakby zbombardowane i zlikwidowane. Piesek tutaj chodzi. Pan poszedł, no proszę, śliczatek. I to jest właśnie ten moment, którego nie zazdroszczę, bo jeżeli tam otrzymywały tak zwane duchy, tak? No bo 160 lat, czy 140, czy 120 lat i otrzymywał emeryturę, no to gratuluję systemowi. No ale ten system się naprawił po wielu latach, ale u nas no mniej więcej to samo jest w tej chwili z tym KPO, tak? No to mniej więcej na to samo wyszło, że pewna grupa ludzi wiedziała, na co postawić i otrzymała jachty, nie jachty, jakieś jeszcze inne rzeczy, a potem przez wiele lat będą osoby spłacały, ale to my, czyli tak nazywane społeczeństwo i to społeczeństwo będzie musiało przeżyć chyba najbardziej tragiczną rzecz, jak się zorientuje, że 70% jego już jeszcze niezarobionych finansów jest w przestrzeni. Nie są jego. Czyli nie ma co się dziwić, że w tym kraju tak jest i że w tym kraju postępowanie jest wręcz mało eleganckie, to jest raz, a dwa, że takie osoby są i są osobami bezkarnymi. To jest najciekawsze. Następnie, jeżeli tutaj patrzymy na pana prezydenta Nawrockiego, który wczoraj potraktował pana premiera mniej więcej w ten sposób. Dlaczego? Ja z jednej strony go rozumiem, dlatego że został wybrany przez ogromną, niewiarygodnie ogromną ilość osób. Po pierwsze, to było, trzeba sobie uświadomić, że został wybrany on i pokazany palcem przez organizację, która nie jest zbyt miłą organizacją, czyli tak zwany PiS. I wszyscy, którzy bali się, nie chcą mieć z PiS-em nic wspólnego, a używają też takich wulgaryzmów, że PiS, no więc i nie poszli. A ta grupa, która myśli naprawdę, te osoby, które biorą udział w pewnych działaniach społecznych, przyglądają się, znają historię, co jest najważniejsze. I to człowiek, który reprezentuje IPN, czyli Instytut Pamięci Narodowej, który jest w gruncie rzeczy jedną z najważniejszych jednostek pozarządowych dla nas, bo jest to pamięć historyczna osób, które zajmowały się donoszeniem czy jakimiś sytuacjami bardzo niebezpiecznymi dla społeczeństwa polskiego i dlatego też tutaj wybór tego człowieka stanowi dla mnie osobiście najważniejszą rzecz, bo lustracja jest czymś innym, bo to jest ta chwila, kto z kim i o czym, jak się zachowywał. Oczywiście tutaj zrobiono kilkanaście rzeczy bardzo nieprzyjemnych dla pana prezydenta Nawrockiego. Jedno, że bokser, dwa, że mieszkał, że tam z tego środowiska na Żabiance, tego robotniczego, oprócz tego brał w tych ustawkach udział. No tak, ale jeżeli jesteśmy wszyscy, ja już nie mówię o katolikach, bo katolicy to pokaż mi
to nadstawię drugi policzek, tak? No to jest najprostsza metoda, ale są jeszcze inne rzeczy, które trzeba brać pod uwagę, że jest tak zwane miłosierdzie, a miłosierdzie polega na tym, że pewnych rzeczy, które mieszczą się jakby w pewnych ramach, a trzeba przyznać, że to były ciężkie czasy. Te 30, czy 40, czy 50 lat, czy 60 lat były, a właściwie od rozbiorów jest bardzo dziwnie i utrzymać honor od momentu rozbiorów jest bardzo trudno i utrzymać polskość to jest prawie że cud i nazywamy największe osiągnięcia cudami, chociażby cud nad Wisłą i nie tylko, ale także przez kardynała Wyszyńskiego wystawioną Matkę Boską jako Królowę Polską i wiele jeszcze innych rzeczy, które nam pozwoliły przetrwać. Nawet w klapie Matka Boska Bolka dała radę i Bolek dzisiaj nie potrafi się zmobilizować do powiedzenia prawdy, tylko staje na pograniczu jak waga i jednego i drugiego, no bo balansował jak nie wiem. Ja rozumiem, że miał dużo dzieci i chciał wykołować, a też go postawiono w takiej roli. Tak podejrzewam. I dzisiaj właściwie każdemu byśmy chcieli łatkę przypiąć i panu prezydentowi Nawrockiemu zrobiliśmy, znaczy czy krzywdę trudno powiedzieć, chyba raczej nie, bo ożywiliśmy tych ludzi, którzy są przeciwko, a jednak dziwią się, bo jeżeli patrzymy na kibiców i patrzymy na tą organizację kibicowską i patrzymy na człowieka o nazwisku Pilecki i oni na stadionach go pokazują i pokazują Bóg, honor i ojczyzna, to przepraszam, ale z kim mamy do czynienia? Z patriotami? To, co mówił pan tutaj dowódca Gromu, że w gruncie rzeczy to oni będą tą podstawą. To oni, ich przodkowie byli powstańcami Warszawy i Lwowa. I teraz patrząc się na siebie, który w ogóle nie jest kibicem, ani mimo to, że mam kilku kolegów i wybitnych piłkarzy, których znacie, ja tutaj chwalę się, ale to nie potrzeba się chwalić, chociaż jeden mnie nie rozpoznał, bo to było dawno. No, może i było dawno, ale jednak trzeba pamiętać, że siedzieliśmy w jednej ławce. Drugi oczywiście bardzo szlachetnie postępuje, trzeci jest prawie, że no, wyszedł jest no, mężem mojej bardzo bliskiej kuzynki. No i to trzeba brać pod uwagę, ale to, że ja nie znoszę właściwie piłki nożnej, znaczy tutaj nigdy nie byłem pasjonatem i tak szczerze mówiąc, to grałem może 3 razy w życiu w piłkę nożną, bo po pierwsze ani czasu, bo to trzeba się zebrać, trzeba się tam pograć potem, no nie miałem na to czasu. I przyznaję się do tego, jeżeli ktoś widzi jakieś moje zdjęcia przy piłce, no to chyba są pozowane. Bo tylko z Renatą i z Krzysztofem na plaży raz graliśmy i to naprawdę na ostro. Ja byłem na bramce i byłem tak zwany, prawie Tomaszewskiego udawałem, bo nie wpuściłem żadnej bramki. Nie było mowy o wpuszczeniu bramki. Nie dlatego, że była taka drobna, tylko była dosyć daleko były te słupki, ale tak się udało. No. Jakby nie było, naprzeciwko pana Tomaszewskiego mieszkałem. Notabene, jakby nie było. Wojtek, którego poznacie, a znacie z Zakopanego, kiedy idę z Wojtkiem, to Wojtek też mieszkał, ale wtedy żeśmy się nie znali. Jeszcze wtedy nie, dużo później żeśmy się poznali i to w okolicznościach zupełnie, no w okolicznościach sztuki. Ponieważ Wojtek jest
no, scenografem, no co tu ukrywać, no. I do tej pory uprawia ten zawód, chociaż on nie daje mu jakichś apanarzy wielkich, ale jednak zajmuje się tym. No i ma osiągnięcia, oczywiście, że ma osiągnięcia, ale to będziemy z nim rozmawiać o tym. I teraz rozgrywając, patrząc się na te Stany Zjednoczone, na tą Alaskę i tą bazę amerykańską, gdzie te dwie osoby będą rozmawiać we dwoje, no tu jestem zaskoczony, ciekaw jestem, przecież nie wiem, czy pan Trump zna niemiecki, bo pan Putin mówi po niemiecku z finezją, podejrzewam. Nie wiem, jakim mówi niemieckim językiem, bo nigdy nie słyszałem, czy to jest ten ładny niemiecki, ten taki wiedeński, czy ten berliński dialekt, który jest brzydki strasznie, to można sobie tym, wiecie co, wytrzeć. To tak jakby w Polsce na przykład dialekt był warszawski. No przecież to jest, nie ubliżając wam warszawiacy, ale on jest okropny, ten dialekt. Kartka mi uciekła. O, papa. Niezgrabnie się poruszam, no nie? No trudno, przepraszam was. Ale w moim wieku to już chyba wstanie z czegokolwiek jest problemem, z siadaniem nie ma. Następnie tutaj, jeżeli patrzymy na planety, ogólnie rzecz biorąc, te planety nie są złe. No, jest kilka rzeczy, które mnie martwi, na przykład Saturn, Neptun. Saturn, Neptun daje takie iluzje troszeczkę. I teraz kto kogo będzie czarował? Kto będzie pokazywał żabki u pończochy? I teraz kto? Czy Władimir Putin, bo takie są pytania, czy Władimir Putin ulegnie, czy nie ulegnie? Nic nie ma wspólnego Kanada z uleganiem, nieuleganiem. Tam jest pokrojenie tortu. Słuchaj, Władimir, co robimy? Jeden i drugi przedstawi swoje działania i dojdą do tego, a w dodatku pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Nigdy nie było wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Nigdy w historii całego świata. Rosjanie, i to było niezłe, mądre zagranie tutaj Stanów Zjednoczonych, że wykupiły od cara Alaskę, bo wówczas Rosja by była naprawdę kontynentem, gdzie nie zachodzi prawie słońce. W Europie są, w Azji są i wtedy w Stanach by byli. No to świadczy o tym, że to jest dosyć potężne działanie. I to działanie daje w pewnym sensie jakąś odpowiedź. No więc jeżeli tutaj bierzemy tą odpowiedź za prawidło i to prawidło musi być w jakimś sensie kompletny brak kultury. Mogły te panie pójść tamtędy, bo jakby były kulturalne, nie, ta pani jeszcze musiała coś powiedzieć, co było skierowane ku mnie. No ale nic, no, to jest właśnie to, o czym mówię. Brak przewidywalności, co robię, dlaczego robię, funkcjonuje, co tutaj robię, nikogo to nie powinno interesować. I tak jestem publiczny i od dawien dawna jestem zaliczany, to mi wytłumaczył jeden z moich kolegów, że jestem celebrytą. Mówi, ty wiesz, że jesteś celebrytą? Ja powiem szczerze, że po raz pierwszy usłyszałem takie słowo, autentycznie, tak jak ksenofob, też usłyszałem kiedyś, czy ja jestem. W gruncie rzeczy, tak szczerze mówiąc, nie za bardzo znam znaczenie tego słowa. Dlaczego? Dlatego, że używając takich słów, trzeba się zastanowić, czy w ogóle wolno wypowiedzieć. Czy wolno człowieka tak zaszeregować. Bo jeżeli tak się takie jest zaszeregowanie, no to w tej chwili mamy odpowiedź, czy faszyzm jest
dobrą rzeczą? Czy my jako Polacy mamy oddać Niemcom ich dobra? Czy my jako Polacy mamy prawo podniesienia głosu? Czy my jako Polacy jesteśmy wolnymi ludźmi? Czy służalczykami i osłami do roboty? I będziemy cały czas się kłaniać komuś, kto w ogóle jest jednym i drugim. Tymi dwiema nazwami właściwie razem, bo chcą być nad ludźmi. Kiedy my mamy kulturę, przypuśćmy, w tej chwili udowodnioną od 966, czyli ile lat, plus jeszcze trzeba dołożyć te 2000 albo 3000 lat, patrząc się na miejsce, do którego przybył po zaprzysiężeniu pan prezydent Nawrocki, czyli do Kalisza. A Kalisz mniej więcej ma około 2000 lat przed zerem, czyli mamy 2, czyli razem 4000 lat. Tyle liczy sobie Kalisz. No więc jaką kulturę my reprezentujemy w porównaniu z jakimś tam Berlińczykiem, czy z Hanoweru, czy tam jeszcze z czegoś. Bo oni dopiero powstali wtedy, kiedy Rzymianie ich utemperowali. Z Germanikiem na czele i państwo ich niedawno powstało po zjednoczeniu właściwie przed Bismarckiem, a właściwie w czasie Bismarcka. No więc to jest w gruncie rzeczy za naszych pradziadków. Więc trzeba brać pod uwagę i te osoby, które w ogóle współpracują i teraz wyciągają sytuację, że pozbawiają pracy człowieka, który pracuje na jakimś poziomie i donosi do nas, że osoba chce oddać dobra niemieckie, bo uważa, że Niemcy są pokrzywdzeni, bo kultury. No w pewnym sensie, jeżeli patrzy na kraj, który w tej chwili prowadzi wojnę, no to jego kultura, gdyby był mądrym krajem, to by przyjął Ruś jako nazwę, a nie wiadomo co jest w gruncie rzeczy niemieckojęzyczną nazwą, bo to Austriacy wymyślili, którzy mają ten sam język germański, niemiecki, który i są taką brzydką odnogą Niemiec. Niech żaden Austriak nie podskakuje, bo ma najwięcej kłopotów w rodzinie. Niech spojrzy sobie na swoją genetykę i wtedy zorientuje się, o co chodzi. Bo jakby nie było, jedni z największych psychiatrów są pochodzenia austriackiego albo mieszkali w Austrii. Dlatego, że było tak dużo przypadków. Mówię o Carlu Gustawie Jungu i jego nauczycielu Freudzie. Przecież to są Austriacy. To są lekarze austriacy. Oni stamtąd brali materiał do badań. No więc widocznie, jeżeli był taki materiał do badań, widocznie takie coś się musiało dziać. My zupełnie nad czym innym myśleliśmy wtedy. Nad ropą naftową, którą daliśmy światu. Z Łukasiewiczem i farmaceutą. Nie byle kim, tylko farmaceuta. I nie tylko to, bo tych wynalazków mamy mnóstwo, które są na tym terenie. Na tym terenie. Tylko nie chcę mnie się teraz tłumaczyć, bo po co? Musicie sięgnąć po książki i być dumni, że jesteśmy tutaj tacy, a nie inni. I musicie, te osoby, które mają problemy, muszą ustawić się, w którym rzędzie stoją. Tylko żeby nie stanęły w tym rzędzie, w którym, bo potem będzie bardzo ciężko znaleźć się w tej lokomotywie. W tej lokomotywie będzie bardzo ciężko się wstawić, a teraz lokomotywa właśnie rusza. Rusza. I to właśnie gdzie? Z Kanady. Z jednostki wojskowej w Kanadzie. Bo zaczynają być nowe tory. I zupełnie inaczej będzie pociąg wyglądał. I zupełnie inaczej pociąg
do pewnych sytuacji też się zmieni. I to jest właśnie epoka wodnika. Wszystko się naprawia w odpowiedni sposób, a nie chrzani. I tutaj trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że my w tej chwili jesteśmy w nowej rzeczywistości, którą zawsze będzie pokazywał kto? Uran. I jeżeli nie będziesz miał tej intuicji uranicznej, to w takim razie jesteś po prostu poniżej tak zwanego mniej niż zero. Jak było tutaj powiedziane w jednej piosence. I to jest fakt faktem, że trzeba brać pod uwagę, że ten efekt jest najważniejszym efektem kulturowym. Mniej niż zero. Co jest za zerem? Nieskończona liczba, bo po drugiej stronie lustra można budować przestrzeń jeszcze większą jak przed, bo stoimy i się patrzymy w to lustro. Brałeś to pod uwagę? Że stojąc przed lustrem, tam jest przestrzeń i ta przestrzeń jest nieskończona. A ta pomiędzy lustrem a tobą jest obliczona. Alicja w Krainie Czarów przeczytana? Zrobiona? No więc jeżeli nie, to radzę, a jeżeli tak, to proszę przemyśleć. Ja mówię do tych osób, które wiedzą, a się wahają. Tutaj dużo osób się wie, ale się waha i nawet nie potrafi powiedzieć dlaczego, albo co im się nie podoba. Bo bardzo sobie cenię człowieka, który napisał, słuchaj, ale taki, co z tym uranem. I doskonale. Na razie obtarł o Jowisza i miał rację, że obtarł o Jowisza, bo to występuje, to jest. Ten układ Jowisz, akurat uran, jeżeli występuje, no to taki jest. Ale trzeba brać pod uwagę, że w tej chwili Jowisz właściwie jest najważniejszą planetą w tej chwili, ponieważ jest, no powiedzmy, do momentu ascendentu, no nie ma spotkanie Jowisz z Wenus i ma spotkanie z Księżycem. Sekstyl, dzisiaj ma sekstyl z Księżycem i Jowisz ma koniunkcję z Wenus. Czy dobre? Do negocjacji doskonałe, bo już powiedziałem, że te dwa kraje nigdy się nie kłóciły, nigdy nie rozrabiały. Mało tego, jeżeli ktoś przejrzy tutaj sobie dawne moje historie i opowiada i wie, o co chodzi, to niech przejrzy meteoryt dokładnie w Permie i w co chciał walnąć. O ile centymetrów by zabrakło, żeby była straszna historia tam w Permie w Rosji. Perm jest świetnie znany, bo Perm jest miejscem, to jest miasto carskie. Więc musicie to brać pod uwagę i teraz sprawdźcie sobie niedawnej historii. Więc w tej niedawnej historii proszę sobie przejrzeć, jak to wygląda i dlaczego. I to jest bardzo interesujące. Słuchajcie, będę musiał kończyć, ponieważ tutaj osoba sobie usiadła, a ja zapraszam Was na jutro. Dzisiaj mamy fantastyczny moment do rozgrywki i do podjęcia jakichkolwiek działań. To jest jedna rzecz, że musimy zorientować się, co będzie. Ja jutro będę miał to bo już będziemy cokolwiek wiedzieć, chociaż to jest kłamstwo, to co będziemy wiedzieć jutro pomiędzy rozmową Władimirem Putinem a panem prezydentem Władimirem Putinem, a panem prezydentem Trumpem, Donaldem oczywiście. Jestem zadowolony, że Polska została dopuszczona jakby do tej światowej grupy i wybrał pan Trump, rozdał sobie kartę sam, bo znaczonymi kartami się lepiej gra. I tutaj trzeba brać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, która jest, że tutaj rozpocznie się ustawianie nowych granic. To jest
nie tyle, bo co jest powodem? Powodem jest to, co mówiłem wcześniej. Chodzi o raka, czyli dokładnie o Chiny. Chiny zaczynają być bardzo niebezpiecznym graczem na arenie światowej. Opanowały prawie w połowie Afrykę. Opanowują w dużych częściach Europę i chciałyby wejść tutaj do Europy, a w dodatku Putin ma do stracenia całą część azjatycką, bo chińska granica jest potężna, a coraz więcej Chińczyków przechodzi na stronę tutaj Syberii i tam coraz bardziej jest to, no, można by tak powiedzieć nieładnie, ale tak troszeczkę abstrakcyjnie, że Chinina, czyli tonik, coraz bardziej opanowuje i te komary zaczynają coraz bardziej, mogą zacząć gryźć, bo to jeszcze nie są komary, które są niebezpieczne, ale jednak ta chinina jest, a jest to, ja zresztą lubię bardzo tonik, ale ostatnio próbowałem ten lubelski. Nie, to nie jest to. Ten lubelski, jak macie ten gin, nie, to nie to. Wolę jednak jakieś inne. I teraz patrząc się na ten typ podziału, gdzie trzeba by się mocno zastanowić, jak to jest, bo jednak nie może być zbyt dużo raka, bo jeżeli będzie rak, to i wyskoczy nagle nie wiadomo skąd koziorożec, bo koziorożec też się rozrasta i nie ten brytyjski, a ten hinduski, ale on na szczęście nie jest agresywny, chociaż armia Indii może być ogromną armią. I to jest kraj, który jest, jednak on jest przewidywalny, ponieważ występuje kastowość. I w tej kastowości nie potrzeba się obawiać czegokolwiek, ale trzeba się bardzo obawiać jednej z najważniejszych rzeczy. Zrozumienia tego, że rasa, czyli myślenie, to, które nazywamy chińskim myśleniem, jest taoistyczne, a taoizm jednak jest ekspansją i to ekspansją dosyć groźną i to w takiej formie lekko bardzo niebezpiecznej. Bardzo niebezpiecznej, dlatego że ta sytuacja może stworzyć jeszcze nowe działania. Czy w astrologii widać, co będzie? Astrolog jest bardzo mądry wtedy, kiedy ma wszystkie dane bardzo dokładnie. Ja, jak Państwo wiedzą, 2 dni temu albo 3 dni temu, już nawet nie pamiętam, bo tyle tego robię, ale robiłem Władimira Putina i Donalda Trumpa. Dlaczego mówię Władimira, bo ktoś może mi powiedzieć, ale dlaczego Pan wymienia Pana Władimira Putina jako pierwszego? Dlatego, że on jest głównym rozgrywającym w tym wszystkim. Od niego najwięcej zależy. Jeżeli on powie to tak jak Chruszczow nie, no to będziemy mieć bardzo niebezpieczną sytuację, że on zacznie stawiać jakąkolwiek kontrę w tych negocjacjach, bo to nie chodzi o to, że on postawi kontrę, powie słuchaj, ale ja potrzebuję tę ziemię, a to nie jest kontra. Kontra jest wtedy, kiedy on powie nie, na wszystko nie i będzie pokazywał swoją siłę nuklearną. No to jest wtedy bardzo niebezpieczne. W dodatku ma kilku współpartnerów. Numer 1 współpartnerem jest Francja.
Nie wierzcie w to, że Francja nie pójdzie z Chinami. Przepraszam, z Rosją. Że nie pójdzie z Rosją. Dlaczego powiedziałem z Chinami? Ponieważ w Chinach już raz byli. Francuzi byli. Chiny były kolonią francuską przez długi okres. I teraz patrząc się na to wszystko, no ta pani już nareszcie poszła. Coś tam robiła, no dobrze, no, trudno. Musiałem troszeczkę ściszyć głos. I teraz jeżeli patrzymy na tutaj na następny kraj, no to krwią carską jest królowa Anglii. Przecież babcia. No więc tutaj trzeba zaznaczyć, że Władimir Putin chce grać cara, a ma ku temu wszelkie prawa, bo to jest tylko kwestia dekretu i powrotu, bo orzeł carski wrócił. No więc wszystko jest możliwe, że tutaj Anglia jest następnym sprzymierzeńcem i najbardziej niebezpiecznym sprzymierzeńcem są Niemcy. Niemcy, które pakt Hitler-Mołotow jest tak realny, jak jest 2 dodać 2. A dlaczego? Bo wszystkim tym krajom jesteśmy ością w gardle. Francji, Anglii, Niemcom. Czy Rosji? Nie. Dlatego, że oni nas traktują jednak jak swoich braci, Słowian. Mamy podobną psychikę, troszeczkę odmienną, bo oni jednak mają wpływ Mongołów i tutaj, ale jedna rzecz, że Polacy tam wewnątrz w Rosji zrobili dla nich bardzo dużo dobrego. Macie Ciołkowskiego, macie, no zresztą jest książka wydana, kto jest Polakiem, jakie rodziny. Ja już nie chcę mówić o tym Dzierżyńskim, bo to już jest przynudzanie, bo to zupełnie to nieprawda, bo on nic dobrego nie zrobił. On nic dobrego nie zrobił dla Rosjan. Rosjanie, jeżeli Władimir Putin uwielbia Dzierżyńskiego, to w takim razie on chyba nie rozumie jego intencji. Po prostu trzeba być Polakiem, żeby iść w stepy i niszczyć w stepy i iść tak daleko, żeby stać się eunuchem, który rządzi całą Hiszpanią i jest Polakiem. I zobaczyć, jak rządził Hiszpanią wtedy i jakie dekrety wydawał jako eunuch. Sprawdźcie to w historii. To będziecie wtedy wiedzieć, co to znaczy Polak. Polak gdziekolwiek, no i co tu ukrywać na Malcie. Sprawdźcie, kto zbudował Maltę. Po dziwnej śmierci naszego władcy. Był wielkim mistrzem. No i teraz pokażcie mnie to i dlaczego my tego nie wiemy. Ogólnie wiemy, coś tam wiemy, tylko nie jesteśmy tego uczeni na lekcjach historii. Tej świadomości wielkości naszej genetyki. Nie możemy mieć genetykę rosyjską, możemy mieć genetykę czeską, możemy mieć genetykę węgierską, możemy mieć genetykę ormiańską, możemy mieć germańską, możemy mieć genetykę jaką chcemy. A jednak coś nas łączy, coś ważniejszego. Lechia. To jest arcypiękne. I w 3 pokolenia stajemy się twardymi Polakami. Jeżeli jesteśmy patriotami. Popatrzcie sobie na prezydenta Telekiego. To jest postawa. To są ludzie, którzy pokazują, jacy jesteśmy. I to, co ceni sobie pan prezydent Trump. Jeżeli masz wątpliwości, rozumie,
bo nieraz byliśmy wykiwani jako ten kraj. Ale w coś trzeba wierzyć. A wiara czyni cuda. Trzymajcie się. To jest najważniejsze. Z Bogiem i Mam nadzieję, że dzisiaj będę o 21. Nie wiem, czy zdążę ten film zrobić, ale chyba tak. No cóż, trzeba wstać i do zobaczenia. Drodzy, trzymajcie się.